Cześć, witajcie. Nazywam się Michał Rusin. Chciałem na wstępie powiedzieć, że nie jestem dziennikarzem, nie jestem reportażystą, jestem zwykłym youtuberem. Nie szukam sensacji. Historia, którą tu Wam przedstawiam, to relacja z moich własnych doświadczeń. Każdy moment, każde słowo, każde zdarzenie przeżyłem na własnej skórze. Przed Wami drugi dzień mojej libańskiej przygody. Od samego początku pobytu w Libanie nie układało się po mojej myśli. Zabukowałem sobie hostel w centrum Bejrutu. Okazało się, że noc spędziłem na podłodze. Miało być elegancko, sucho, przyjemnie, a scena co najmniej jak z horroru klasy B. Dzień dobry. Nocka minęła w klimacie podłogowym. Nikogo nie było. Spałem już kilka razy w takich warunkach na stand-by'u bym to nazwał, czyli na czuwaniu. Bo mózg się nie wchodzi w głęboki sen, jak jest jakiekolwiek zagrożenie utraty ciepła. Tak mi się wydaje, takie jest moje doświadczenie. Więc ten sen jest płytki. Spałem jakieś 4 godziny może, ale spoko, nikt się tu nie kręcił. Sucho, czysto w miarę, nawet na tych schodach. Użyłem wszystkich swoich ciuchów, jakie miałem, bo zimno ciągnie od tej podłogi. Położyłem sobie płachtę przeciwdeszczową na to wszystkie podkoszulki, jakoś mnie nie ciągło. Za poduszkę miałem jeden plecak zawinięty, jeden w drugi, ręką też, jakby ktoś chciał go wziąć. Ja będą, jak te drzwi się dotkną jakimś magicznym naciśnięciem. No, walczyłem z nimi chyba ze 2 godziny, próbowałem je otworzyć na różne możliwe sposoby. Jeszcze bym się chwilę przespał, ale słuchajcie, jak to głowa produkuje to, co potrzebuje. Śniło mi się taka zwykła jakaś taka wersalka, jak z PRL-u, i że były 2 koce. To taka była noc. Marzenia senne o kocu. Teraz, kiedy myślę o tej sytuacji, ten sen miał coś więcej. Jakby moja głowa już wiedziała, że niedługo naprawdę będę tego potrzebował. Bo za 2 doby sytuacja będzie bardzo podobna. Trafiam do libańskiego więzienia w Bejrucie. Tutaj nie dostaje się zestawu pościeli na starcie. Nie ma koca, nie ma poduszki, nic. Są tylko piętrowe łóżka i ludzie, którzy mają za sobą różne historie. Ja trafiłem do celi z 24 współwięźniami. Mordercy, gwałciciele, przestępcy. Sama śmietanka. Wrzucili mnie tam o 2 w nocy. Było ciemno, wszyscy spali, a ja nie miałem nic poza kilkoma podkoszulkami i szczoteczką do zębów. I wtedy ktoś bez słowa podał mi koc. I coś, co miało być poduszką, taki kawałek starej, wyciętej gąbki z materaca. To był Bengalczyk, tak go nazwałem. Śniada cera, czapka zimowa na głowie cały czas, uśmiechnięty. Nie mówił po angielsku, tak jak 95% współwięźniów. Ale jego gestu nigdy nie zapomnę. Niby mała rzecz, koc, kawałek gąbki, ale taka ludzka, a w tamtym miejscu takie gesty znaczą więcej niż cokolwiek innego. Dzień dobry. Witam Was serdecznie, solo po planecie. Pierwszy dzień w Bejrucie, Liban. Opuszczam ten hostel, jeśli można tak powiedzieć, że w nim byłem, bo spałem na klatce. Skontaktowałem się z Chadim, kolega z Couchsurfingu, który mnie poinstruował, gdzie tu jest następny hotel. Najtańszy nocleg około $30. Tego wieczora spotkałem się z Hadim, ambasadorem Couchsurfingu w Libanie. Couchsurfing to taki portal dla ludzi dobrej woli, którzy goszczą w swoich progach innych surferów kanapowych z całego świata. Sam z tego korzystam i też goszczę ludzi u siebie. To właśnie od Hadiego usłyszałem jedną z najbardziej szokujących historii, jakie tu poznałem. Jak libańskie banki dosłownie okradły wszystkich obywateli ze wszystkich oszczędności, jakie mieli na swoich kontach. Ale o tym już w następnym odcinku.
Słoneczko pięknie oświetla, napisy na ulicach jak w Paryżu. Zresztą Bejrut chyba nazwany jest Paryżem Wschodu, jakoś tak. Klasyczne jednostki, Renault 5, a tutaj Żuczek. Chyba jeszcze jeździ nawet. Do wszystkich, co się niepokoją, jestem już w kolejnym hostelu. Tutaj jestem elegancko przyjęty na tarasie. Tu sobie się ktoś chilluje, są łóżeczka takie na zewnątrz. Na tym tarasie wieczorem spotkam trójkę studentów. To będzie luźna rozmowa o podróżach, ale jeden moment sprawi, że spojrzę na nią zupełnie inaczej. Cieplutko, 20 stopni. Jestem rzut beretem od tego portu, w którym był ten wybuch 4 lata temu. Nie martwcie się, wszystko gra. Było z przygodami, no tak się zaczynają większe przygody. Maszyna Zingera, która podąża za mną prawie wszędzie, gdzie się pojawię. Moja babcia taką miała. Wiem, że to są bardzo popularne maszyny, ale w każdym kraju ją widzę. Widziałem w Pakistanie, w Kuwejcie, w Etiopii, w różnych miejscach odległych, mniej i bardziej. A to koło, to była część moich zabaw z dzieciństwa. Siedziałem na tym podnóżku, kręciłem tym kołem, wyobrażając sobie, że gdzieś jadę w świat. Najczęściej to było ulice Krakowa. Chodzę po ulicach Bejrutu i widzę, jak ogromne zniszczenie spowodował wybuch. Minęły niecałe 4 lata od tego zdarzenia, a ogromna większość budynków wciąż popada w ruinę. To nie jest miasto, które podniosło się pod tragedii. To miasto, które wciąż ją nosi w swoich murach. Docieram do portu, widzę słynny budynek, ten sam, obok którego nastąpiła eksplozja. Betonowa konstrukcja przypomina bliznę na twarzy Bejrutu, ale moją uwagę przykuwa coś innego. Dziwna postać zbudowana ze złomu. Metalowe szczątki, które kiedyś były częścią tego portu, teraz tworzą sylwetkę człowieka. A w jego dłoni, nie wiem, to chyba ptak. Symbol nadziei czy odradzania się, ale też chyba ucieczki. Bo przecież ptak może odlecieć. Może zostawić to miejsce za sobą i poszukać nowego domu, gdzieś daleko, tam gdzie nie ma ruin, gdzie życie toczy się normalnie. A może ten ptak wcale nie odlatuje. Może tkwi w tej dłoni tak samo jak to miasto tkwi w przeszłości. Rozdarte między tym, co było, a tym, co nigdy już nie będzie takie samo. Chodzę blisko miejsca eksplozji i opowiadam szczegóły historii, co nastąpiło tamtego dnia w bejruckim porcie. Wcielam się w rolę opowiadającego niczym legendarny pan Bogusław Wołoszański. Jest 4 sierpnia 2020 roku. Jednostka Straży Pożarnej w Bejrucie otrzymuje telefon od służb z portu. W porcie wybuchł pożar. Na miejsce zdarzenia zostaje wysłanych 10 strażaków, 9 mężczyzn i 1 kobieta. Szybko dochodzą do wniosku, że niestety za dużo tutaj nie wskórają, dzwonią po dalszą pomoc. 13 minut później dochodzi do eksplozji. Siła rażenia w tamtym miejscu sięgała 3,3 w skali Richtera. Powstaje krater o szerokości 120 metrów. Możecie sobie wyobrazić średnica boiska piłkarskiego. Jedna z największych eksplozji w tej części świata. Wybuchło 2750 ton azotanu amonowego. Niestety 218 osób traci życie. ما في بناية فوق الثاني ما في بناية فوق الثاني الله يعين العالم هيدا البورت W tym momencie jestem już obserwowany przez libańskie służby, ale jeszcze o tym nie wiem. Za chwilę się przekonam, gdy podjedzie do mnie tajniak. Wtedy myślałem, że to zwykła kontrola, przypadkowy patrol, rutynowe pytania, sprawdzanie nagrań. Ale dziś, patrząc na to z perspektywy czasu, jestem wręcz pewien, że już wtedy byłem na ich celowniku. 7 lat przed tym wybuchem, 23 września 2013 roku, mołdawski statek
płynący z Gruzji do Mozambiku tankuje w Grecji i zabiera trochę towarów, aby przy okazji więcej zarobić. Towary zmierzają tutaj, do Bejrutu. Przy rozładunku okazuje się, że stan techniczny statku jest niedopuszczalny, aby kontynuować dalszą podróż, jak również następuje bunt załogi, które nie zostało wypłacone w pełni ich ustalone honorarium. Statek zostaje tutaj w porcie, zostaje porzucony przez armatora. Cały ten ładunek zostaje przeniesiony do magazynu. Leży wiele lat. Kilka razy służby, które to badają w porcie, wysyłają jasny sygnał, że coś trzeba z tym zrobić. Nie dzieje się nic. Ten bardzo szkodliwy i wybuchowy materiał jest przechowywany w tutejszych magazynach. W Libanie jest ciężka sytuacja gospodarcza, dochodzi do coraz częstszych rabunków a żeby temu zapobiec w porcie, władze portu decydują się na wykonanie pewnych działań, między innymi dospawanie do niektórych magazynów specjalnych dużych drzwi. Prace trwały do popołudnia. Możliwe, że od tych iskier zaczęło coś się tlić. Następuje eksplozja. Tak jak wspomniałem, 218 osób traci życie, 7,5 tysiąca zostaje rannych, a 300 000 osób pozostaje bez dachu nad głową, czego szczątki możecie widzieć tutaj za mną. Minęło parę lat, ale dalej są to zgliszcza. Przed chwilą, kiedy skończyłem ujęcie wyjaśniające, jak doszło do eksplozji, podjechał samochód, taki Renault chyba 19 starego typu. No i kręciłem dalej. Kiedy skończyłem i chciałem przejść na drugą stronę, wysiadł z niego pan, no i powiedział, że jest z National Security Agency i żebym mógł mu wyjaśnić, co ja tu robię i co kręciłem, więc grzecznie mu pokazałem z boku, co kręciłem. Wyjaśniłem też, co po polsku tam mówię. Mówił tylko, że najważniejsze, żeby nie było żadnych wojskowych, ale to nie pierwszy, nie ostatni kraj. W Polsce też pewnie, jakbym podszedł pod jakąś jednostkę wojskową i coś zaczął kręcić, to na pewno bym wzbudził zainteresowanie. Także jestem gdzieś tu już powoli na ich celowniku. Kręci się jeden gość ze statywem, turystów tu w ogóle nie ma. W ogóle ten port to muszę omijać, bo jest otoczony murem albo zasiekami i nie ma takiego bezpośredniego dojścia do niego. Oczywiście tam do krateru to nie ma szans. Zakaz wejścia. O, już ktoś tu do mnie podjechał. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś pan z wojska, ale zobaczymy. Nie, sprawdzają sobie tylko opony. O. Było już po zmroku, kiedy dotarłem do hostelu. Ciche ulice Bejrutu, migające światła nielicznych działających latarni. Przeszedłem przez wejście, zmęczony po całym dniu i zacząłem wspinać się po schodach. Zanim zdążyłem dotrzeć na górę, usłyszałem cichy gwar rozmów i śmiech. Dobiegał z tego tarasu, na którym jadłem dzisiaj śniadanie. Uchyliłem drzwi i zobaczyłem ich. 3 młodych ludzi siedzących przy niskim stoliku. 2 chłopaków i dziewczyna. Światło słabej lampki. Zielony zapach unosił się w powietrzu dość wyraźnie. Hej, dołączysz do nas? Mamy herbatę, jest dobra. Zapytał jeden z nich. Nie zastanawiałem się długo, w Libanie herbaty się nie odmawia. Wszedłem, usiadłem na wiklinowym krześle. Ciepłe powietrze, miękka poduszka, pod plecami było dobrze, przyjemnie. I tak sobie siedzimy, rozmawiamy o podróżach, kto gdzie był, kto gdzie chciałby pojechać, Indie, Nepal, Maroko, Peru. Padają takie tematy i wtedy nie wiem dlaczego wypaliłem, że byłem w Palestynie. Jeden z nich przestaje mieszać herbatę, podnosi wzrok, drugi przychyla głowę, spojrzenie robi się coraz bardziej uważne na mnie, wyczułem to od razu. Niby nic, niby zwykła informacja, ale w Libanie nie ma zwykłych informacji. Palestyna? Zapytał taki zaciekawiony. Kiedy tam byłeś? I w tym momencie powinienem ugryźć się już w język, ale było za późno. Tak, odwiedziłem zachodni brzeg. Parę miesięcy temu spędziłem kilka dni, szczególnie w mieście Hebron, tam gdzie leży grób Abrahama. Wiedziałem, że temat jest delikatny. Wiedziałem, że lepiej nie rozmawiać o Palestynie, tym bardziej o Izraelu i polityce w miejscach, gdzie każde słowo może mieć inne znaczenie. No ale niestety powiedziałem to. I teraz patrząc wstecz, zastanawiam się, czy to wtedy ktoś podjął decyzję, czy trzeba się mną
zainteresować. Po chwili wróciliśmy do normalnej rozmowy o podróżach, o doświadczeniach. Atmosfera się rozluźniła. Śmialiśmy się, gadaliśmy o innych miejscach. Wypiliśmy jeszcze po jednej herbacie. Ale to już nie było to samo. To było czuć, że ta rozmowa się zmieniła. I spojrzenia tego chłopaka nigdy nie zapomnę. Takie podejrzliwe. Czy to był ten moment? Czy to wtedy ktoś przekazał informację, że w Bejrucie jest jakiś dziwny obcokrajowiec, który interesuje się nie tym, co trzeba? Nie wiem po dziś dzień. Ale kiedy teraz analizuję te dni przed moim porwaniem, to mam wrażenie, że ta historia dużo szerszy krąg ma niż mogłoby się zdawać. Ale o tym już w kolejnych odcinkach. Zapraszam.